Odcinek ten powstał z dwóch powodów. Po pierwsze, mój kanał ma już ponad 100 widzów, za co jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczny i bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że ta liczba będzie jeszcze rosła. Dziękuję, że doceniacie moje filmy. Może po prostu chcecie się z nich pośmiać, nie wiem. W każdym razie dzięki. I drugi powód to jest to, że już jak widzieliście, powstało 10 odcinków, więc uznałem, że jest to jakiś tam drobny powód do takiego małego jubileuszu. No i to w zasadzie tyle. Na wstępie chciałem tutaj odpowiedzieć na kilka pytań, które zadawaliście mi na YouTubie. Wpisałem sobie kilka z tych pytań i tak. Ile czasu zajmuje Ci przygotowanie się do kręcenia odcinka? No więc wcale, ponieważ po prostu kiedy znajdę czas i kiedy najdzie mi ochota, to po prostu biorę czy to konsolę, czy to jakąś grę, czy coś. No i pokręcę wszystko na bieżąco, bez wcześniejszego przygotowania i wychodzi jak wychodzi, przez co często właśnie pojawiają się niedoróbki albo zapominam o jakichś istotnych rzeczach. I to właśnie jest następne pytanie. W odcinku, w którym pokazywałeś piraty na Game Boya, zapomniałeś wspomnieć o tym, że piraty często nie trzymają save'a. Istotnie zapomniałem i to właśnie wynika z tego, że się nie przygotowuję wcześniej. I zresztą jest to jedna z wielu rzeczy, których zapomniałem. I to w dalszej części tego odcinka będę właśnie wypominał to, czego nie powiedziałem wtedy. Co jeszcze pokażesz w swoich odcinkach? Cóż. No co jeszcze pokażę? No na razie temat będzie oscylował wokół konsol przenośnych. Potem się zobaczy. Może wejdzie też w temat konsol stacjonarnych. Ale jakie dokładnie będą wykorzystywał konsole, czy tam jakie gry, to nie chcę o tym na razie mówić. Bo to tak naprawdę sam jeszcze tego nie wiem, a zawsze element zaskoczenia wydaje mi się fajniejszy niż czekanie na coś. Więc wszystkiego będziecie się dowiadywać na bieżąco. Czy będę nagrywał let's playe i fajnie by było, gdybym nagrywał jakieś let's playe z gier na Game Boya. Więc tutaj jest taka sprawa, że po pierwsze, to ja nie przepadam za let's playami. Ogólnie to nie oglądam takich filmów, chyba że już naprawdę komentarz gracza jest na tyle wciągający, że po prostu słucham tego, co on mówi, a nie skupiam się na jego grze. No, to jest to. Let's playe to moim zdaniem są nudne, no bo jak mam patrzeć przez 30 odcinków, jak ktoś przechodzi całą grę od początku do końca, no to równie dobrze w tym samym czasie mógłbym ją sobie przejść sam i bym miał z tego więcej radości, mi się wydaje. To jest pierwsza kwestia, a druga sprawa to jest taka, że żebym mógł nagrywać let's play, to musiałbym przejść jakąś grę od początku do końca, a ja ostatnio bardzo mało gram i w zasadzie ostatnimi czasy nie przeszedłem żadnej gry, tylko gram sobie tak do skoku, czasami troszkę w coś, więc technicznie jest to w tej chwili niemożliwe. Tutaj jeszcze dodam tak od siebie, że nie oglądam let's play, ale lubię pooglądać fajne gameplaye, czyli jednorazowy pokaz jakiejś gry z komentarzem. I fajne gameplaye na przykład robi użytkownik na kanale KM Molas, który Wam serdecznie polecam. I też bardzo lubię oglądać recenzje. I jeśli chodzi o recenzję, to polecam Wam kanał użytkownika Spoilerland TV. Są to dwa fajne kanały, które ja oglądam i naprawdę jest to ciekawe. Jaka jest Twoja ulubiona konsola? No, trudno tak wybrać jedną. Myślę, że zaskoczenie będzie dla co po niektórych, że no nie jest to konsola przenośna, ani nie jest to nawet konsola Nintendo, bo jednak chyba moją ulubioną konsolą, to znaczy taką, w którą najwięcej się w życiu nagrałem i z którą mam najwięcej wspomnień, to będzie
pierwszy PlayStation, czyli po prostu uczciwy szarak. Którego Game Boya najbardziej lubisz? No, na to pytanie już chyba odpowiedziałem w jednym z odcinków. Przynajmniej może tak nie dosłownie, ale no, najbardziej lubię Game Boya Advance SP. Ze względu na wygodę, na baterię, na podświetlenie, na składany ekran. 5 najlepszych gier, w jakie grałeś. No tutaj to nie będę raczej w stanie odpowiedzieć na to pytanie, no bo wybrać 5 gier z całego życia, które uważam za najlepsze, bo to jest jednak duża odpowiedzialność i w każdym bądź razie na tej liście raczej nie znalazłaby się żadna gra z Game Boya, więc... Ale na pewno znalazłby się na niej Red Alert 2, którego gameplay pokazywałem kiedyś, bo jest to... Tą grę po prostu grałem tygodniami, latami nawet. Myślę, że też na tej liście mogłoby się znaleźć Diablo 2, które też kiedyś bardzo hardkorowo grałem. No nie wiem. Unreal Tournament pierwszy. Tak myślę. A co jeszcze, to trudno powiedzieć. Za duży wybór. Czy grasz w Minecraft? To jest dobre pytanie, ponieważ w Minecraft gram, a zacząłem w niego grać jakieś tydzień temu. Naprawdę nie więcej niż tydzień temu. I w zasadzie no, nie gram za dużo i nie znam jeszcze tych wszystkich kombinacji, tych budowania tych różnych tam pierdół. Zbudowałem sobie jakiś domek i odkryłem jakieś takie podziemie, przypadkowo zupełnie, i tak się w nie trochę wkopuję. No i zobaczymy, jak to tam się potoczy. Ale nie planuję let's playów, chociaż jak sobie myślę, tutaj zdradzę, że może jak już uznam, że coś fajnego zbudowałem, to może pokażę kiedyś jakiś krótki gameplay. Na koniec jeszcze odpowiem na takie pytanko techniczne. Typowo techniczne pytanie, czy wszystkie gry z Game Boya Classic odpalone na Advance zostaną po prostu pokolorowane, czy dostaną kolorów. Z mojego doświadczenia wynika, że wszystkie, ponieważ nigdy się nie spotkałem z taką, której by konsolka nie pokolorowała. A czy wszystkie, no to trudno powiedzieć, ale myślę, że na pewno z 99% jest. I właśnie zaraz to pokażę. Pokażę wam zaraz materiały z odcinka o FZ Flashu, ponieważ jest to odcinek, w którym nagrałem znacznie więcej niż się zmieściło do odcinka i żeby nie zmarnować tego może niezbyt jakiegoś tam ciekawego materiału, ale go wam pokażę i właśnie tam będą pokazane też gry z klasika i będzie widać, że są pokolorowane. Super Mario Land. Jest to pierwszy Mario, jaki został wydany na konsolkę Game Boy. Oczywiście na Game Boy Classic. Tutaj jak widzicie kolorki są, ale no gry tak mają te gry z Game Boya, że po prostu kiedy odpalamy je na nowszych konsolach, czyli na kolorze albo Advance, wtedy te stare gierki nabierają kolorów. Oczywiście nie jest to szał barw, ale jest przyjemniej niż granie w czarno-białych ekranie. No i oczywiście poszerzenie, co rozciąga nam ryj Mariana. Więc to tak. Fajna gierka. Bardzo polecam, chociaż można ją kupić za jakieś 15-20 zł, a przejść 15-20 minut, więc złotówka za minutę grania, no to jest, no to musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie, czy wam się to opłaci. To teraz może coś nowszego. Mario i Luigi. Jest to gra RPG. Jest bardzo fajna.
Jest to w zasadzie jedna z nielicznych gier RPG z Mario. Na Advance'a jedyna. Jak widać w grze chłopaki poruszają nam się jeden za drugim. I przemierzają sobie świat. Ogólnie w gierce chodzi o to, że jak w Mario oczywiście beznadziejna fabuła, chodzi o to, że pojawił się jakiś tam zły matkojebca, rzucił jakąś chemią, popryskał w twarz księżniczce Peach, no i Peach, jak to głupia Peach, po prostu straciła głos, a teraz wydaje z siebie takie dźwięki, które kruszą mury, no i jest hardcore, no i chłopaki muszą oczywiście ją uleczyć. Gierka jest fajna, bardzo kolorowa, jak widzicie. Normalne statystyki jak w RPG-ach, poziom, HP. Możemy zmieniać sobie, który z tych pedałków ma iść pierwszy. No i tak to się właśnie prezentuje. Gierka na wiele godzin, zapewnia wspaniałą rozrywkę. Jeśli ktoś lubi się bawić Advance'em, to na pewno będzie zadowolony z tej gry. No to może jeszcze spróbuję wam pocisnąć jakiś temat. Na przykład Bomberman. Jest to gra z serii NES Classics, czyli stare gierki z NES-a wydawane na Advance'ie. Jak widać, nabijacz kapustę. Cóż. Top Gear Rally. Jak widać, biblioteka gier na Advance'a jest duża. Jest czym wybierać, każdy znajdzie coś dla siebie. No i testujcie tą gierkę. Tak się prezentują samochodówki na Advance'a. Grafika oczywiście jak na dzisiejsze czasy jest dość prymitywna. Jednak może się podobać cały czas. Ta akurat gierka jest jednym z najładniejszych racerków na Game Boy Advance. Gra się w nią przyjemnie, fajnie. To tyle. Testujmy też jakąś starszą grę. Kirby's Dream Land. Kolejna gra z klasika, która jak widać została pokolorowana na Advance'ie. Bardzo fajna gra. Kirby's Dream Land. A tutaj mamy gazyciarza. O, jak widzicie, hieroglify wywaliło. Stare gry tak mają, że czasami trzeba im dmuchnąć w szparkę, żeby zadziałały. To jest właśnie przykład takiej gry, która się lubi buntować. Mamy tutaj ziomala na rowerku, który rozwozi gazety. Sterowanie jest tragiczne, bo ten rower skręca tak, jakby chciał, a nie mógł. Grafika jest paskudna, trochę pokolorowana przez nowszą konsolę, jeśli można to tak określić, ale w każdym razie prymitywna. No i tej gierki chyba nie trzeba przedstawiać, była dość znana swego czasu. Więc to tak. Teraz zobaczycie, o czym zapomniałem wspomnieć w poszczególnych odcinkach. A niekiedy były to rzeczy naprawdę istotne, więc sami sprawdźcie. Opowiadając o programatorach
nie tylko o tym, ale też o Supercardzie, o Red 4, zapomniałem wspomnieć o jednej istotnej rzeczy. Programator nie daje takiego fanu z gry jak oryginalna gra. Na programator wrzucisz sobie 100 gier i nie będziesz wiedział, w którą zagrać. Odpalisz każdą na minutę, ale żadna cię nie wciągnie. A masz jedną porządną, oryginalną grę i tniesz w nią, dopóki jej nie skończysz, a potem nierzadko zaczynasz od nowa. Programator nie daje takiego fanu, więc zastanówcie się, czy chcecie je kupować. Przedstawiając wam SPK, oczywiście zapomniałem ponarzekać po pierwsze na to, że ta konsola jest wykonana z takiego plastiku, jakby to powiedzieć, niebarwionego, a następnie pomalowana, przez co łatwo się rysuje i te rysy są bardzo dobrze widoczne, ponieważ pod warstwą lakieru jest plastik bezbarwny, czyli taki biały, no i przez to rysy widać dobrze. To jest wada. A drugą wadą tej konsoli, o której też nie wspomniałem, jest to, że nie ma tu wejścia na słuchawki. Można tu podłączyć tylko takie słuchawki na takie specjalne gniazdko jak ładowarkę, więc jest to wielka lipa. Zapomniałem też wspomnieć przy okazji przedstawienia wam gierek, że gry pirackie często, a w zasadzie przeważnie nie zapisują stanu gry ze względu na brak bateryjki, czy ze względu na brak po prostu tego modułu pamięci. Więc jak widzicie, skleroza, jeszcze raz skleroza. Na koniec rzućcie okiem jeszcze sobie na taki krótki miks odcinków. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki za uwagę. W następnym odcinku wracam już do typowej formy programu. Będziemy dalej się męczyć z handheldami. Dzięki za uwagę i cześć.